Partnerami tego odcinka są Marta Malak, zakup, wynajem i sprzedaż nieruchomości w Dubaju, Aleksandra Kościelak, imigracja do Kanady bez stresu i WebArt Studio, strony internetowe. Linki do stron naszych partnerów znajdziecie w opisie. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj kolejny raz moim gościem jest Aleksandra, która łączy się z nami z Calgary. Cześć Aleksandra. Cześć Tomek. Jak się dzisiaj masz? Gorąco u Was, bo u nas jest dzisiaj bardzo Gorąco, gorąco. gorąco, a będzie jeszcze lepiej. No już jest ponad 30 stopni, co w górach wysoko, jest bardzo blisko słońca, więc pali, pali, pali. No u nas Ale też. damy radę. Będziemy to wspominać zimą. Tak jest, tak jest. Posłuchaj, dzisiaj będziemy rozmawiali oczywiście o tym, czy emigracja jest lub może być łatwa, czy oczywiście mówimy o emigracji do Kanady. No zapewne na to pytanie każdy będzie miał własną odpowiedź. Ja będę oczywiście bazowała na swoim doświadczeniu profesjonalnym. Emigracja nie musi być trudna, ale niekoniecznie będzie też łatwa. Musimy pamiętać o tym, że cały kanadyjski jakby system emigracyjny, cała emigracja jest stworzona nie dla nas, ale jest stworzona na potrzeby ekonomii kanadyjskiej i regularnie do tej ekonomii się dostosowywuje. Wszyscy, którzy kiedykolwiek słyszeli pojęcie LMIA, czyli Labor Market Impact Opinion, assessment, wiedzą, że no jest to ocena czy pracodawca w ogóle może znaleźć przede wszystkim na kanadyjskim rynku pracy kogoś do tej właśnie pracy. Czyli innymi słowy, no, jeżeli myślimy o kanadyjskiej imigracji i sugerujemy się programem, którym szli nasi znajomi 3 czy 5 lat temu, to dzisiaj na przykład ten program może w ogóle nie istnieć. Ale mogą być inne programy. Zgadza się. Zawsze trzeba oczywiście być na bieżąco a najlepiej skontaktować się z osobą, która się po prostu tym zajmuje na co dzień i zawsze może doradzić. Czy do Ciebie też mogą zgłosić się osoby po prostu z zapytaniem na początku? Tak, oczywiście. Ja generalnie mam taką zasadę, że taką wstępną ocenę czyichś możliwości robię nieodpłatnie, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest fajniejsze, że mogę zaoferować komuś taką informację, czy w ogóle się na jakikolwiek program kwalifikuje, czy nie, ponieważ no, tych programów jest bardzo dużo. I często udaje się coś znaleźć, ale nie zawsze. Zgadza się, czyli z tego wynika, że nie każdej po prostu osobie gwarantujesz sukces, czyli że nie każda po prostu aplikacja, która jest składana, ty po prostu chyba od razu, jeśli przeprowadzisz wywiad, od razu wiesz, czy po prostu jest sens w ogóle składać takie papiery, prawda? To jest bardzo dobre pytanie, Tomku, i nieraz mnie pytano, czy pani gwarantuje. Nie gwarantuję, powiem więcej. To jest nielegalne gwarantować sukces, powodzenie danej aplikacji, czy jakiejkolwiek aplikacji imigracyjnej. To jest zakazane prawnie i prawo wręcz mówi, że zawsze to jest decyzja urzędnika, tak? Finalna decyzja urzędnika. No, wiadomo, specjaliści tacy jak ja, czy moi koledzy po fachu, my mamy doświadczenie i mamy wiedzę, więc pewnych pułapek udaje nam się uniknąć, pewne rzeczy udaje nam się podpowiedzieć i zawsze no, mam wrażenie, że wszyscy działamy w najlepszym interesie naszych klientów. I no, nie gwarantujemy sukcesu, ale mam wrażenie, że często możemy wpłynąć pozytywnie, czy zwiększyć szanse powodzenia no, danej aplikacji. Zgadza się. A w takim razie, jeśli ktoś nawet sam zdecyduje się na składanie takich dokumentów, na co należy uważać przy ich składaniu? No ja lubię powtarzać, little knowledge is dangerous, czyli innymi słowy, niepełna wiedza nie jest dobrym takim podpowiadaczem, tak? Często w Google są różne informacje, te informacje niekoniecznie są kompletne. Na stronach rządowych też się nie wszystkiego dowiecie, a na pewno, znaczy dowiecie się dużo, ale też nie wszystko. No i też te informacje, które są w Google czy w internecie, doświadczenia innych osób, no niekoniecznie muszą być takie same jak twoje i tam takie malutkie, drobniutkie szczególiki mogą powodować zmianę, tak? Zmianę
na dobre albo zmiany na mniej dobre. I no, jak chyba w każdej profesji i w każdym temacie, to co jest w oficjalnych, jak sprawa jest prosta, to jest prosta. Ale jak macie coś bardziej skomplikowanego, coś trudniejszego, to czasami warto skonsultować się ze specjalistą, nawet na godzinną czy półgodzinną rozmowę, bo specjalista wychwyci i podpowie rozwiązanie, jeżeli wychwyci problem i podpowie rozwiązanie, jeśli ono istnieje. Albo powie, że nie istnieje takie rozwiązanie, no to nie będziecie dalej marnowali czasu. Także moim zdaniem no to są takie rzeczy, na które naprawdę trzeba zwracać uwagę. Są szczegóły, szczególiki, ale mówię, ale jak jest sprawa łatwa, to działajcie sami. Zgadza się. Ja ci powiem, przyznam się, że ja też skorzystałem z pomocy przy składaniu, jak ja składałem oczywiście dokumenty tutaj do Kanady i było to już dość dawno, bo ja to chyba zacząłem to w 2000, na końcu chyba 2008 roku i wtedy trochę ta sytuacja inaczej wyglądała. Nawet wtedy sponsor nie był potrzebny, i można było składać papiery. Więc to było dużo prościej po prostu i ja od razu składałem na Permanent Resident Card, od razu dostałem tą wizę wbitą w paszport i zaraz po przejeździe to było, wiesz, naprawdę bardzo fajnie nam to wszystko poszło i tak jak wspomniałem, też skorzystałem z pomocy, ale wiesz co, była taka sprawa, że odesłali nam te dokumenty, wszystkie, całą tą aplikację i mi to do domu wysłali i napisali tam, że czegoś brakuje. Ale ja sprawdziłem, posłuchaj, ja sprawdziłem te dokumenty i ten dokument tam faktycznie był. Nie I dziwi mnie. wiesz co, po prostu, no ktoś przeoczył chyba ten jeden dokument, nie wiem jak to się stało. Urzędnicy to są też ludzie i Zgadza się. ten, kto nie pracuje, ten nie popełnia błędów. Urzędnicy to są też ludzie, dlatego tu taki, moim zdaniem, super tip. Cokolwiek robicie związanego z kanadyjską imigracją, róbcie print screen, zachowujcie dokumenty, żeby mieć dowód na to, co wysłaliście. I ten przykład, o którym Tomku mówisz, jest doskonały, bo w takiej sytuacji można zwrócić się do urzędu z powrotem, bo przecież to są też pieniądze, które do urzędu zostały zapłacone, prawda? Dlaczego masz drugi raz płacić za aplikację, jeżeli to nie ty popełniłeś błąd? I jeżeli możesz udowodnić, że to nie ty popełniłeś błąd, a urzędnik, co powtarzam, też się zdarza i wcale nierzadko, no to przynajmniej drugi raz nie trzeba płacić za opłaty rządowe, które wcale nie są małe, jak wiemy. Zgadza się. I co my zrobiliśmy? My po prostu jeszcze raz spakowaliśmy te same dokumenty, wysłaliśmy jeszcze raz i już oczywiście, a za drugim razem nie było problemu. I jeszcze może szybko powiem, że pamiętam wtedy, bo wiesz, jednak teraz trzeba mieć sponsora, prawda? No, Trzeba nie we wszystkich, dokładnie. nie we wszystkich programach. Dokładnie, zgadza się, ale z reguły trzeba mieć i pamiętam, że wtedy my załapaliśmy się na samą końcówkę, ponieważ nasi znajomi, którzy też po nas złożyli i oni tam kilka, 3 czy 4 miesiące po nas złożyli, ale już chcieli składać te papiery też do Kanady, bo się z nami też konsultowali, to już wtedy już był wymagany oczywiście ten sponsor i na szczęście oni znaleźli sponsora, też wszystko się udało, przyjechali tutaj też do Kanady, ale tylko chciałem wspomnieć, że to już była końcówka, jak my pod koniec 2008 roku składaliśmy te papiery, że jeszcze po prostu nie było takich wymogów. Z tym sponsorem to trzeba uważać, bo dla mnie, z mojego punktu widzenia, sponsor to jest tylko w przypadku prawa rodzinnego, tak? Myślę, że tutaj mówisz bardziej o sponsorze zawodowym, czyli Tak. o posiadaniu pozwolenia na pracę. No to Tak. mówię, a to zależy od tego, jaki jest klimat ekonomiczny w danym momencie. Wiemy, że w tej chwili mówi się bardzo dużo o kryzysie emigracyjnym, o kryzysie mieszkaniowym, o kryzysie medycznym w Kanadzie, no i próbuje się o to wszystko oskarżać, ten taki wielki napływ imigrantów, który oczywiście był pokowicie spory, no ale był dlatego, że przez te 2 lata, kiedy nie przyjeżdżali ludzie do Kanady, trzeba było tych ludzi do pracy nabrać, mówiąc kolokwialnie. Także i to jest fajny przykład na to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli że od tego, jaka jest sytuacja ekonomiczna w danym momencie w kraju, tak nam będzie łatwiej lub trudniej wjechać do Kanady
prawem do pracy lub zostać tutaj rezydentem, a potem obywatelem. Zgadza się. A proszę powiedz, jakie są w ogóle wymagania dotyczące składanych dokumentów? Znaczy tak, trudno generalizować, tak? Bo właściwie każdy program ma swoją własną listę dokumentów, które powinny być załączone. Plus do tego dochodzą dokumenty wynikające z doświadczenia kogoś takiego jak ja, który wie, no fajnie byłoby to dodać, bo to na pewno wesprze aplikację. Ale jeżeli mówimy o tych dokumentach, które są na liście dokumentów do każdej aplikacji, polecam sprawdzać dokładnie, co jest w opisie dotyczącego wymaganego dokumentu. Takim dobrym przykładem dla nas Polaków jest to, że jest polskie zaświadczenie o niekaralności, które dziś występuje w wersji papierowej, takim ze stempelkiem, i występuje w wersji elektronicznej. Przez bodajże zaufany profil to chyba się zdobywa. Tutaj nie jestem ekspertem, ale od razu mówię, jeśli wymóg na stronie kanadyjskiej mówi, że to musi być z urzędu i papierowe, to takie musi być z tłumaczem przysięgłym, nie przetłumaczone na kolanie. Znamy angielski, to wydaje się, że nie problem przetłumaczyć, tam jest mnóstwo różnych tam Google Translators. Nie, jak tłumacz przysięgły, to ma być tłumacz przysięgły. Jak nie elektroniczne, to nie elektroniczne. Bo co się wydarzy? No wydarzy się, że będzie aplikacja niezaakceptowana jako niekompletna. Tak. A proszę powiedz, bo wspomniałaś przed chwilą o tym i o dodatkowych dokumentach. Czy możemy dodać jeszcze, bo oczywiście mamy tam listę tych dokumentów, które są wymagane, a co w ogóle zwiększa sukces takiej aplikacji? Jakie dodatkowe dokumenty możemy dołączyć? Szukam oczywiście przykładu, żeby podać, bo tak lubię na przykładach działać. No to taką zróbmy przykład Visitor Visa, czyli to jest wiza turystyczna, no akurat może nie dla nas Polaków, więc może to nie jest idealny przykład, ale można się do tego odnieść. No i patrzymy, co mówi prawo, tak? I prawo mówi, że musisz opuścić Kanadę przed końcem twojego tam wydanej wizy, tak? Że musisz mieć środki finansowe, żeby tu być, że urzędnik oceniający musi wierzyć w to, że masz powód, żeby wrócić do swojego kraju zamieszkania po pobycie w Kanadzie. I co na przykład możemy w takiej sytuacji zrobić? No na przykład, że mam mieszkanie w Kanadzie, nie wiem, załóżmy w Polsce, w Hiszpanii i pracę i spłacam hipotekę za to mieszkanie, tak? No to jest fajny argument. Albo, że nie wiem, mam zaplanowane jakieś leczenie po dacie, kiedy powinnam wrócić z Kanady. Albo nie wiem, mam starszych rodziców, którymi się opiekuję, tak? Czy to takie, mówimy, powody, dla którego na przykład pokazujemy oficerami, że mamy powód, żeby wrócić z tej Kanady w tym terminie, o który występujemy, że nie zostaniemy tu później, bo to jest jeden z takich powodów, dla których są odrzucane różnego rodzaju aplikacje, że oficer ma podejrzenie, że zostaniemy dłużej niż mamy prawo. Drugie, to jest bardzo też ciekawe dla osób, które występują o pozwolenie na pracę. I to jest ciekawe, zwłaszcza jeżeli występujemy, mając już tacy, jesteśmy szczęśliwi, pracodawca ma LMIA dla nas, no to no co to za problem, jadę na granicy, dostaję pozwolenie na pracę. No niekoniecznie. Musimy pokazać, że jesteśmy w stanie tę pracę wykonywać. Czyli jeżeli opis stanowiska pracy, na które aplikujemy i do pracy, i o pozwolenie na pracę, mówi, że masz mieć wykształcenie minimum inżynieryjne i doskonałą znajomość angielskiego, to jeżeli masz skończone tylko technikum i ledwo mówisz po angielsku, to oficer na granicy ci powie. Także do wszystkiego trzeba być przygotowany. I nawet jeżeli mamy trudną sytuację, to jesteśmy w stanie się do niej wcześniej przygotować i zaatakować problem, zanim oficer nas o to zapyta. Ja bardzo lubię dawać więcej informacji, niż jest to potrzebne, bo lubię takie sytuacje, w której oficer ma tak dużo tych informacji, że on już nie chce nas o nic więcej pytać. No bo jak nas zapyta, to niekoniecznie możemy z tego wybrnąć, bo po prostu może nas zaskoczyć. Zwłaszcza jeśli to jest sytuacja taka na miejscu, na lotnisku, tak, jesteśmy zmęczeni po locie, jesteśmy zestresowani, to
Różne mogą rzeczy się wydarzyć. Takim bardzo też dobrym przykładem, jak przygotować się do aplikacji, co dodać do niej. To jest bardzo popularna aplikacja, o której mam nadzieję będziemy rozmawiali dla młodych ludzi. I jeżeli na przykład warunkiem jest posiadanie $2,500, żeby ten pozwolenie na pracę na granicy otrzymać, to bądźmy do tego przygotowani. Niekoniecznie musimy mieć gotówkę, ale miej wyciąg z konta, zrób sobie print screen, tak? Bądź do tego przygotowany. Miej ten dokument, żeby nie było sytuacji, że ci nagle nie działa internet, nie możesz się poza Polską do swojej apki bankowej zalogować. To jest, jaki dokument warto mieć i jak warto się do tego przygotować. Takie przygotowanie to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. Myślenie naprzód. I nawet jeżeli myślisz gdzieś tam w takim dalekiej perspektywie o kanadyjskiej rezydenturze, nie chcesz mieć tam, nie wiem, rocznej czy dwuletniej przygody dla zdobycia doświadczenia zagranicznego, ale chcesz myśleć, nie wiem, o osiedleniu się tutaj, to dzisiaj, aplikując o dowolne pozwolenie na pracę, myśl o tym, co będzie za 2-3 lata, kiedy będziesz aplikował o rezydenturę. Zgadza się. I posłuchaj, to jest bardzo fajnie, że ty właśnie wspominasz o takich rzeczach, bo nawet jeśli ktoś sam będzie aplikował, to nie każdy właśnie znajdzie takie informacje, które ty teraz podajesz, że jeśli już jesteśmy tam na miejscu, na granicy, że pewne dokumenty też fajnie mieć przygotowane, więc to są naprawdę bardzo, bardzo dobre informacje. Jeszcze Posłuchaj, się podzielę. super. Właśnie może też wspomnę, że planujemy taką dłuższą serię i będziemy rozmawiali o różnych programach i to po prostu będziesz się dzieliła swoimi informacjami i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. A posłuchaj jeszcze może na koniec, proszę powiedz, jak długo teraz średnio się czeka na rozpatrzenie takich, jeśli złożymy dokumenty do Kanady, średnio, ja wiem, że są różne programy, ale jak to teraz wygląda, bo ja pamiętam, jak ja składam swoje dokumenty, to bardzo szybko to poszło, bo ja już po 11 miesiącach poprosili mnie o wysłanie paszportu, aby wbić tą wizę imigracyjną. A jak to teraz, tak mniej więcej oczywiście, jeśli byśmy to uśrednili, jak to wygląda? To znaczy tak, zależy o czym mówimy. Jeżeli mówimy o pozwoleniu na pracę, to są takie pozwolenia, które możesz mieć jutro. Wow, Jeżeli mówimy o rezydenturze, no to wszystko zależy, tak? Pierwsze, jakim programem będziemy szli i to może być, i czy się kwalifikujemy. I tutaj sobie porozmawiamy, mam nadzieję, kiedyś o Express Entry, który jest często mylony z programem, a nie jest programem imigracyjnym. Ale w Express Entry ci, którzy są zainteresowani imigracją do Kanady, wiedzą, że są punkty. No nie wystarczy też spełniać wymagań programu, trzeba mieć też nazbierać tych punktów, tak? I czasami, gdyby Express Entry z definicji powinno być szybkie, Express, czyli do 6 miesięcy i rzeczywiście osoby, które się kwalifikują i mają punkty, to nawet dziś się te 6 miesięcy łapią. Bo mam takich świeżych klientów, którzy dostali rezydenturę w ostatnich tygodniach, miesiącach. Aplikacje, które są z nominacją prowincji, mają strasznie długą część federalną. Ten drugi etap trwa kilkanaście miesięcy. W tej chwili te rodzinne sponsoringi, czyli słowo, którego użyliśmy wcześniej, ale dla mnie, które istnieją tylko w kontekście imigracji rodzinnej, też trwa długo w tej chwili. Także wszystko zależy. Zgadza się. Ale są też programy, które tak jak wspomniałaś, nawet do 6 miesięcy, czyli są... Czyli to są te, które są administrowane przez Express Entry, bo będę jak mantrę powtarzać, Express Entry nie jest programem imigracyjnym. Zgadza się, zgadza się. Super, bardzo Ci dziękuję za tą pierwszą rozmowę. Oczywiście za tydzień, w następnym miesiącu będzie kolejna i zrobimy kilka takich odcinków, aby po prostu pomóc wszystkim tym osobom, które chcą emigrować do Kanady. Ja się bardzo chętnie moją wiedzą dzielę i jest mi bardzo przyjemnie, tak jak po naszym pierwszym wywiadzie, który był w ogóle nie o emigracji, a było o życiu w Kanadzie, ale sporo Twoich widzów odezwało się do mnie właśnie z różnymi pytaniami. Stąd się w ogóle nasz pomysł wziął na to, żeby zrobić taką serię informacyjną. Jeżeli możemy zapowiedzieć, to następny odcinek będzie o International Experience Canada, tak? Czyli o
o tym, Tak. co jest takim fajnym, łatwym programem dla młodych ludzi. Tak jest, czyli będzie IEC, fakty i mity. Mity, już na koniec nie mogę mówić. Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i w takim razie do następnego razu. Do następnego. Do Dzięki. zobaczenia. Cześć, Pa, pa. cześć. Linki do stron naszych partnerów znajdziecie w opisie.